Trochę mnie tu nie było, co? Słuchajcie, ten odcinek ogólnie miał powstawać w Gliwicach. Potem pojawiła się koncepcja z Kaniowem, a w Kaniowie i tak na pewno zrobię odcinek prędzej czy później. A koniec końców wywiało mnie na południe Istrii, z którego Was serdecznie pozdrawiam. Ale wiecie co? Przejdźmy do rzeczy. Szanowni Państwo, witam na kanale Motoawiacja. Ja nazywam się Dawid Drobik, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co łączy kokpity stojącego za mną samolotu Cessna 172 i mojego BMW E46. Serdecznie zapraszam. Ktoś może zapytać, o co tu do ciężkiej cholery chodzi? A wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka trudna, jak może się wydawać. Na sam początek, jako że mamy pierwszy raz do czynienia z prawdziwym samolotem, a nie wklejonym, to postaram się o nim trochę opowiedzieć, ok? Samolot Cessna 172. Najliczniej produkowany samolot lotnictwa ogólnego na świecie. Obecnie wyprodukowanych jest 55 tysięcy egzemplarzy, ponad 55 tysięcy egzemplarzy i ta liczba ciągle wzrasta. Jest produkowany nadal w różnych wersjach. Wielu pilotów zaczynało swoją lotniczą przygodę właśnie od tego modelu. No niestety ja się do nich nie zaliczam, ale o Cessnie 150 też na pewno zrobię Wam odcinek. Samolot napędza 6-cylindrowy silnik Continental IO360 w układzie Boxer o pojemności 5,9 litra i mocy 210 koni mechanicznych. Samemu silnikowi przyjrzymy się kiedy indziej, natomiast na sam początek postaram się Wam opowiedzieć trochę o samej konstrukcji całego płatowca, całego tego samolotu, jak jest zbudowana oraz z czego się składa, z jakich elementów. Cessna 172 jest zbudowana w konwencji metalowego, zastrzałowego górnopłata o konstrukcji półskorupowej. Co to dokładnie oznacza? Otóż materiał, z którego zbudowany jest ten samolot, to jest amelion. A właściwie duraluminium, czyli lekki stop aluminium, który przy zachowaniu relatywnie niskiej masy jest w stanie przenosić o wiele większe obciążenia niż samo aluminium. Na samym początku wspomniałem o tym, że samolot jest zbudowany z konstrukcji półskorupowej. No, niestety bez kątówki nie jestem w stanie jej pokazać, ponieważ cała konstrukcja znajduje się tutaj pod poszyciem, a na pierwszy rzut oka właśnie możemy zauważyć poszycie tego samolotu, wykonane, tak jak wcześniej mówiłem, z aluminium, które spaja całą konstrukcję w całość, stanowi usztywnienie całej tej konstrukcji. Sama półskorupowa konstrukcja lotnicza zbudowana jest z dwóch elementów. Konstrukcji nośnej, która składa się z dźwigarów, żeber, wręg oraz podłużnic oraz pokrycia, o którym już wcześniej wspominałem. Obydwa te elementy łączone są najczęściej nitami, których na przykład rządek tutaj możemy zauważyć. Ten rządek łączy nam pokrycie ogona z jedną z wręg znajdujących się w środku. Elementem konstrukcyjnym nadającym kształt kadłubowi, tak jak wspominałem przed chwilą, są wręgi. Natomiast w skrzydłach mamy do czynienia z żebrami. I po co te żebra w ogóle są? Żebra nadają skrzydłu ściśle określony kształt w płaszczyźnie poprzecznej. I ten kształt nazywamy profilem lotniczym, który jest niezbędny do wytworzenia siły nośnej o ściśle określonych parametrach dla tego akurat profilu. Wspomniałem jeszcze, że ten samolot zbudowany jest w konwencji górnopłata. Otóż z tym układem konstrukcyjnym wiążą się pewne konsekwencje. I teraz trochę fizyki. Jak zapewne wiadomo, za wytworzenie siły nośnej w samolocie odpowiedzialne są skrzydła. Punkty zaczepienia wektorów tych sił znajdują się mniej więcej w tym miejscu oraz tym. Wiadomo nam również o tym, że samolot posiada taką własność jak masa i jako, że działa na niego siła grawitacji, działa również na samolot siła ciężkości, która zaczepiona jest w punkcie nazywanym środkiem ciężkości, znajdującym się mniej więcej w tym miejscu. Ok, w takim razie zróbmy w ten sposób. Połączmy sobie te dwie siły na skrzydłach w jedną wypadkową, znajdującą się w punkcie zaczepienia, który możemy nazwać wypadkowym środkiem parcia płata. Może już widać, ale pomiędzy punktem zaczepienia nazywanym środkiem parcia, a środkiem grawitacji, czyli środkiem ciężkości inaczej, jest pewna odległość. I jak pewnie wiadomo Wam z pierwszego próbnego odcinka na tym kanale, jest to ramię. Ramię, które można przekształcić w moment siły.
Ok, zobaczmy w takim razie, co dzieje się z rozkładem tych sił w trakcie przechyłu. Łatwiej jest przechylić kamerę niż samolot, ale mniejsza. W każdym razie mamy siłę nośną, która jest zaczepiona w środku parcia, uśrednionym środku parcia. Jest ona zawsze prostopadła do płata. Natomiast siła ciężkości zaczepiona w tamtym miejscu jest zawsze prostopadła do poziomu. W związku z tym rozłóżmy sobie siłę ciężkości na dwie składowe, które będą równoległe do poziomu płata. Jak zapewne widać, mamy siłę, która dąży do odchylenia całego tego układu. Mamy również ramię, czyli odległość łączącą środek parcia ze środkiem ciężkości i w związku z tym powstaje nam takie zjawisko jak moment obrotowy. I własność, o której teraz mówiłem, nazywana jest mianem wybaczania błędów przez samolot, a ściślej określana jest statycznością statyczną obojętną, czyli taką dążnością samolotu do powrotu do równowagi po ustaniu działania sił na sterach. Jak mawiał jeden z moich licealnych nauczycieli, lotnictwo jest sztuką kompromisu pomiędzy masą a wytrzymałością. I z tego powodu inżynierowie budujący samoloty są zmuszeni używać pewnych rozwiązań technicznych, które pozwalają zoptymalizować obydwie te wartości. I z tego m.in. powodu w tym samolocie mamy do czynienia z zastrzałem. Siła nośna powoduje odkształcenie się skrzydła. Możemy zaczepić ją sobie w tamtym miejscu, ale jest ono uśrednione. Natomiast zastrzał działa na to skrzydło jak naciąg, taką siłą. I tą siłę rozłóżmy sobie zgodnie z poziomem płata. Jak widzimy, mamy tutaj dwie siły składowe. Jedna równoważy tą siłę odkształcającą skrzydło w górę, natomiast druga jest zrównoważona z taką samą siłą na przeciwnym skrzydle. Ale dla uproszczenia zaczepmy ją sobie tutaj, niech to będzie siła sprężystości centropłata. Ok, omówiliśmy już sobie samolot, więc małe wprowadzenie do awiacji mamy za sobą. A teraz przejdźmy do tematu tego odcinka, czyli co łączy kokpit samolotu z samochodowym. Kokpit tego samochodu nie zachwyca, tym bardziej w podstawowej wersji. Natomiast możemy tutaj znaleźć wszystkie niezbędne nam do jazdy przyrządy na panelu za kierownicą. Po przekręceniu kluczyka wyświetla się komunikat, ile kilometrów ośmieliliśmy się zrobić bez wymiany olejów ASO BMW. Ja nie wiem, czy BMW twierdzi, że jego klientom Bozia rączek nie dała, żeby mogli sami to zrobić. Mi natomiast dała. Jedną z nich wybieram test kontrolek w menu serwisowym. Trzeba chwilę przytrzymać. I pod pozycją drugą mamy test kontrolek. Ok, stop klatka i lecimy od lewej do prawej. W pierwszej kolejności rzuca nam się w oczy wskaźnik poziomu paliwa wyskalowany w częściach zapełniania baku oraz kontrolka rezerwowego poziomu paliwa. Następnie po prawej prędkościomierz wyskalowany tradycyjnie w kilometrach na godzinę. Obrotomierz wyskalowany w tysiącach obrotów na minutę wraz z przepływomierzem wyskalowanym w litrach na 100 km oraz wskaźnik temperatury płynu chłodzącego wraz z kontrolką informującą o maksymalnej temperaturze tego płynu. Następnie bardzo dobrze wszystkim znana kontrolka Check Engine informująca nas, że coś jest nie tak z silnikiem. Następnie zaraz obok widzimy kontrolkę systemu EML i w dużym skrócie jest to system sterowania silnikiem, elektronicznego sterowania silnikiem. Następnie kontrolka minimalnego poziomu płynu chłodniczego. Kolejny wyświetlacz jest takim zintegrowanym wyświetlaczem informującym nas o aktualnym stanie oświetlenia oraz o otwarciu pewnych drzwi samochodu. W samym środku znajdziemy wyświetlacz komputera pokładowego, na którym na dzień dobry ukazuje nam się piękny przebieg tego samochodu oraz przebieg chwilowy, który możemy sobie zerować w dowolnym momencie. Na skrajnym prawym wyświetlaczu w pierwszej kolejności znajdziemy kontrolkę informującą nas o zaciągnięciu hamulca ręcznego bądź awarii systemu hamulcowego.
a zaraz obok kontrolki informujące nas o zużyciu klocków hamulcowych oraz niskim ciśnieniu w ogumieniu. Wyświetlacz na samej górze panelu informuje nas o aktualnym stanie ładowania akumulatora oraz o aktualnym ciśnieniu oleju, ewentualnym jego niskim poziomie. No i na samym środku widzimy kontrolkę systemu DSC, który w przypadku BMW jest takim zintegrowanym systemem ESP oraz ABS i kontroli trakcji. A wyświetlacz komputera pokładowego podaje nam takie informacje jak aktualna temperatura zewnętrzna, aktualne spalanie na 100 km w litrach, aktualny zasięg, średnia prędkość oraz godzina. Dla większości kierowców, opowiadając o kokpicie samochodu, nie powiedziałem niczego, czego by nie wiedzieli. No, umówmy się, przynajmniej powinni to wiedzieć. Okej, kokpit samochodu BMW E46 mamy już za sobą, ale żeby do końca odcinka nie było tak trywialnie, to teraz przyjrzyjmy się kokpitowi samolotu turystycznego Cessna 172P. Ok, w takim razie siedzimy już w środku samolotu, przed nami jest panel główny, mamy tutaj wolant, inne pierdoły, ale przyjrzyjmy się dokładnie przyrządom, które znajdują się na panelu głównym. Obydwie konstrukcje, zarówno samochód, jak i samolot, wykazują taką własność jak choćby prędkość, więc w związku z tym konieczne było użycie prędkościomierza, który wygląda tutaj dokładnie w ten sposób. Jest wyskalowany w węzłach oraz w milach na godzinę. Węzły to są mile morskie na godzinę. Kolejną kwestią jest źródło informacji, z którego taki przyrząd jak prędkościomierz pobiera dane do indykacji pilotowi. Otóż w samochodzie pomiar realizowany jest poprzez taką metodę wyliczeń matematycznych prędkości obrotowych kół. Natomiast w samolocie, jako że samolot porusza się nie po płaszczyźnie po płaszczyźnie ziemi, a porusza się w gazie, konieczne jest zobrazowanie prędkości wokół otaczających mas powietrza. I do tego służy rurka pitota, znajdująca się w tym przypadku na lewym skrzydle. Kolejnym przyrządem, który łączy kokpit samochodu i samolotu, jest obrotomierz. Jako że obydwie te konstrukcje napędza silnik z tej samej rodziny, czyli silnik tłokowy, konieczne stało się umieszczenie tego typu przyrządu w obydwu kokpitach. W tym przypadku mamy do czynienia z obrotomierzem wyskalowanym w setkach obrotów na minutę, w samochodzie było w 1000. Kolejną kwestią na tym obrotomierzu jest to, że znajduje się tutaj licznik motogodzin. Licznik motogodzin w samolocie jest o wiele bardziej miarodajnym przyrządem, ponieważ liczba kilometrów przelecianych nie jest skorelowana z prędkością względem otaczających mas powietrza. Jeżeli coś pójdzie nie tak w samochodzie, bądź któryś z systemów działa nieprawidłowo, najczęściej zapala nam się kontrolka check engine albo inna. Ewentualnie w nowszych samochodach na wyświetlaczu komunikat typu Visit in Service Required. Natomiast w samolocie kontrolka check engine musi zapalić nam się w głowie. I z tego powodu został on wyposażony w o wiele bardziej rzetelne instrumenty, jak na przykład wskaźnik temperatury oleju oraz ciśnienia oleju oraz wskaźnik ładowania, który służy nam do oceny prawidłowości w działaniu prądnicy bądź alternatora. Poza wskaźnikiem temperatury oleju znajduje się tutaj również wskaźnik temperatury gaźnika, który jest o tyle ważny, że w gaźniku znajduje się dysza Bernoulliego, a powietrze wraz z wysokością zmienia swoje parametry. Temperatura oraz ciśnienie maleją. I z tego powodu dysza gaźnika narażona jest na oblodzenie. W związku z tym niezbędne stało się umieszczenie w tym samolocie wskaźnika temperatury gaźnika oraz przyrządu służącego do jego podgrzewania. Teraz Wam opowiem trochę, jak steruje się silnikiem tego samolotu. Otóż w kokpicie znajdziemy dwie dźwignie, a właściwie manetki. Jedna jest koloru czarnego, a druga koloru czerwonego bądź pomarańczowego, w tym samolocie pomarańczowego.
czarna odpowiada za sterowanie przepustnicą, natomiast dźwignia czerwona jest dźwignią mieszanki. Pilot może sterować zarówno składem mieszanki, jak i otwarciem przepustnicy. Wiąże się to z oszczędnością paliwa na niektórych wysokościach, ponieważ, tak jak wcześniej wspominałem, wraz z wysokością ciśnienie maleje oraz pewne parametry powietrza, które dostaje się do silnika, ulegają zmianie. Poza tymi wszystkimi bajerami w tym samolocie możemy znaleźć zwykłe gniazdko samochodowe, dokładnie takie samo jak w większości samochodów oraz o bardzo, bardzo zbliżonych parametrach prądu wyjściowego. Jest jeszcze coś, o czym powinienem powiedzieć na samym początku. Otóż zapłon tego samolotu odbywa się za pośrednictwem przekręcenia kluczyka w stacyjce. Stacyjka niewiele różni się od tej samochodowej. Jedyna funkcja, która odróżnia stacyjkę samochodową od samolotowej, jest taka, że w stacyjce samolotowej mamy do czynienia z funkcją przełączania iskrowników, której w samochodzie nie ma, bo zazwyczaj zapłon odbywa się bezpośrednio z akumulatora bądź z prądnicy. I zaraz obok niej znajdziemy główny włącznik zasilania, który po przełączeniu pozwala nam włączyć wszelkie przyrządy w tym samolocie. Kończąc ten materiał, chciałbym serdecznie podziękować firmie Delić Air za udostępnienie mi samolotu do nagrywania oraz Wam, drodzy widzowie, za poświęcony czas. Zapraszam na kolejne moje materiały. Jeszcze przy okazji chciałbym zaprosić Was na Instagrama mojej dziewczyny. Powinien się znaleźć gdzieś tam, Winged Hobby. Poza tym, no cóż, serdecznie pozdrawiam z wakacji. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć. Moto Awiacja. Oglądaj na kanale Dawida Drobika. Zapraszamy.